Oficjalnym patronem kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy, tak jak mówiłem w poprzednim, poprzedni odcinek jest minutę 49 sekund dostępny, także pierwszy odcinek w tym roku już właśnie wszedł, a my już nagrywamy następny. Patrzcie, znalazłem aż tyle naboi i ja znalazłem jeszcze tam... Pokaż, ile naboi znalazłeś. 3, ale jeszcze Wam pokażę, ile znalazłem w jednym miejscu. Przyjechaliśmy z Filipem na strzelnicę. Wczoraj coś było słychać, że jeszcze strzelali. Zobaczcie, Insignia 2010 rok, 15-letni samochód, a dalej ładnie wygląda. Także jesteśmy z Filipem na strzelnicy. Filip sobie zbiera naboje, naboje łuski same. Zobaczcie, jak to tutaj wystarczy tylko podejść i już leży. Gdzie znalazłeś tak dużo? O, następny tutaj. Gdzie to jest tu? Następny. O, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobacz, tu. O, tutaj aż tyle. Jedna koło drugiej. Także Filip sobie chodzi, zbiera. Już gdzieś w tamtym roku nazbierał cały worek, to leży w garażu. Teraz następny będzie zbierał. Ale ma zajęcie, nie siedzi przed telewizorem. Także siedzimy sobie tutaj, pozbieramy trochę tych łusek i bierzemy się za nagrywanie filmu z współpracą. Jak widzieliście w miniaturze, jest to bateria, tak? All Powers R1500. Naprawdę genialne urządzenie i już zaraz Wam pokazuję, jak to wygląda. No i minęło 15 minut poszukiwań. Filip już gdzieś jest tam za tym płotem. Chodzi dalej, szuka, bo nie wiedziałem, że aż tak mu się to podoba. Zobaczcie. O, jest. Znalazłeś coś? Tyle nazbierał. Także tutaj same łuski. Coś takiego. O matko. Patrzcie, ile przyniósł. 2 minuty. Także mamy takie. Nie wiem, czy złapię ostrość. Kurczę, słońce świeci, nie widzę. Coś takiego. Takie maciupkie. Takie trochę większe. Tak wygląda cały. Tutaj są całe łuski. A tutaj cały pocisk. Z tym, że on jest wystrzelony. On ma spłonkę tutaj zbitą. To jest po prostu takie coś. Filip znalazł to i tą część. I ja to po prostu wbiłem do środka. Także wszystkie są wystrzelone. Jesteśmy bezpieczni. Także 3 wyczyściłem i tu jeszcze nie dobiłem do końca. Ale mamy takie. Coś takiego. No. Ale on tylko tu znajduje. Patrzcie, znowu przyniósł 4. Takie te malutkie. Te kolcoki, tak? Czy jak to tam się nazywa? Nie wiem, jak to się zwie, nie znam się na tym. No i tutaj sobie naniósł. Także taki łup w 15 minut. I to jest mosiąc. Trochę waży. No to forsy weźmiemy na złomie. Chociaż tego nie sprzedamy, bo w tamtym roku nazbieraliśmy ze 20 razy tyle. Gdzieś w wiaderku leżą w garażu. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Ale bawimy się dalej, zbieramy i lecimy nagrywać All Powersa. Już mi znowu gdzieś zniknął. No i już jesteśmy w domu. Tyle nam się udało nazbierać. Także trochę jest. Podkreślam, te są wystrzelone, tylko powkładałem te kulki, żeby zaraz nie było afery żadnej. Po prostu tak, to wyczyściłem, wcisnąłem w łuskę. O, i jest nabój. Znaleźliśmy jedną lotkę, czyli to maszyna wystrzela w górę i w to się strzela. Ale dobra, na tym kończymy. Przechodzimy do sedna dzisiejszego odcinka. Dostałem takiego All Powersa. Jest to model R1500. Jest, a tutaj było. O, tutaj są wszystkie dane. Możecie coś zastopować. Wszystkie parametry. Model R1500, tak jak mówię, ma 1800 W. Dobra, teraz otwieramy. Powiem szczerze, że już to wyciągałem, także się bawiłem trochę, no bo już pół roku to mam. Do zamówienia, do tego, no, składając, znaczy pisząc maila, tak, napisałem, że fajnie by było, żeby w zestawach były oryginalne kable do ładowania
w samochodzie, żeby można było podpiąć kabel. Teraz pokażę. Bo jak pamiętacie, przy R600 chodzi mi o ten kabel. Czyli z jednej strony ta końcóweczka, a z drugiej do zapalniczki. I napisałem do Allpowersa, żeby ten kabel był w zestawie, bo to jest bardzo potrzebny kabel, według mnie bardzo ułatwia, a jego nie ma. Ja sobie dorobiłem, jak widzieliście, ale coś z tym dorobionym jest nie tak, bo nie wiem, podpinam i ładuję, za chwilę spada, ładuję, spada, ładuję, spada i tak cały czas, nie trzyma, tam ładuję do 100 watów chyba i spada do zera, także w moment się, nie wiem, czy to się nie zepsuje bateria w ten sposób, bo to cały czas kończy cykl ładowania. Także w zestawie mamy kabelki, kartę gwarancyjną i tutaj papierologię. Całe bardzo fajnie, bezpiecznie zapakowane. Przyjechało kurierem, nic się temu nie stało. Urządzenie jest dość duże, no i teraz z racji tego, że ja nie mogę dźwigać, muszę zawołać Anię, żeby to wyjąć z pudełka. Samo urządzenie prezentuje się w ten sposób. 2 porty USB-A, 2 porty USB-C, 4 gniazdka 230V, a i jeszcze jest 12V zapalniczkowe. Z tej strony wygląda tak. Tutaj są 2 gniazda do rozbudowania tej baterii, czyli można powiększyć jej pojemność. Z tej strony klapeczka, ładowanie. Fajnie, że jest właśnie takie ładowanie, że zwykły kabel zawsze wszędzie go można kupić, nawet jak się zapomni. Bezpiecznik i ładowanie przez panele solarne. Z tyłu coś takiego, plakietka. Zrobię ostrość. Tutaj macie opisane wszystkie parametry, także nie będę się wypowiadał, bo szczerze mówiąc niewiele się na tym znam. Ale jak wiecie, mam już 2 takie urządzenia tej firmy. Mam Allpowersa S300 i R600. I teraz R1500. No jeszcze będzie rozładowany. Nie, dobrze. 100% naładowania. Wyświetlacz. Wejście, wyjście. Napięcia 14 dni. No i tak to się prezentuje. Tutaj jest włączenie 230V. I urządzenie ma 1800W. Tutaj jest włączenie tego pola zasilania i tego. Fajnie wszystko sygnalizuje na wyświetlaczu. Jest możliwość sterowania przez aplikację, tak jak R600 i S300. Co jeszcze jest fajne, ma to UPS, to się chyba nazywa, czyli macie podpięte w tym momencie kabelkiem do gniazdka, do sieci w domu, podpięty tutaj na przykład laptop. Tutaj jest naładowane na 100% i laptop w momencie działania nie korzysta z prądu z baterii, tylko idzie z sieci. W sieci następuje, nie wiem, wyłączą energię i automatycznie w kilka milisekund, to dosłownie laptop nie zareaguje, odcina prąd wejścia z gniazdka 230 i automatycznie przełącza się na to. I laptop Wam się nie wyłączy, komputer czy cokolwiek tam zasilacie. Także bardzo fajne, bezpieczne urządzenie i naprawdę mega wydajne. I teraz zrobimy jeszcze taki mały teścik. Przyniosłem 2 urządzenia zasilane na 230, wiertarkę o mocy 500W i tu mamy szlifierkę o mocy 1200W. Zaraz sprawdzimy, jak to będzie działało. Dobra, w pierwsze gniazdo podpinamy szlifierkę kątową. Cyk. A w drugie gniazdo podepniemy wiertarkę. Da radę, bo tutaj jest takie dziwne. Aha, tu jest. Kurczę, tego chyba nie podepnę. Dobra, muszę iść przynieść coś innego. Przyniosłem drugą szlifierkę i zobaczymy teraz, jak to będzie działać. Łączymy jedną, nic nie będę się odzywał, żebym później mógł wyciszyć trochę dźwięk. I nie działa. A, trzeba tutaj. Pyk. I mamy
Szlifierka kątowa, czas start. Jedna działa bez problemu, no jak widzieliście, ma tam 300 parę watek, już zwolni. No to ma 1800, także bez problemu. Ale puścimy drugą. Znaczy tak, włączę teraz jedną. Czyli takie dwie szlifierki kątowe, gdzieś spokojnie można sobie używać. Także bardzo fajne urządzenie do ogródka, nawet na jakieś, nie wiem, budowlance czy coś, można sobie fajnie to wykorzystać. Te 1800 W to wydaje mi się, że już jest spora pojemność. Bardzo fajne i jeszcze podłączymy do tego panel solarny, zobaczymy jak to się ładuje. Z tym, że no jest naładowany na 100%, że może podepnę coś, żeby pobierało prąd. Rozładowało trochę i później troszkę włączymy, podepniemy panel. I jeszcze te dwa wejścia, tak jak mówiłem, tutaj do tej dodatkowej, do rozbudowania tej baterii. Można sobie dokupić takie coś. Wstawia się na wierzch i jest praktycznie to samo, tylko nie ma tych wszystkich wyjść, a jest sam akumulator. To też jest dostępne w ofercie. I rozstawiłem panele. Panele mają 200 W. Słoneczko jest takie dość intensywne i 113 W ładuje w tej pozycji. Nie wiem, czy to będzie widać. 119, 120. Jak do 140 W dochodzi. Ale panel jest troszkę przykurzony. I bardzo fajnie, jesteście samowystarczalni, nie trzeba w ogóle dodatkowego źródła energii. I tak się zastanawiałem jeszcze, że jak bym budował na przykład sobie camperbusa, campervana jakiegoś, to nie bawiłbym się w żadne te solary na dachu, tak? I do tego przetwornice, dodatkowe akumulatory. Tylko chyba byłbym bardziej skłonny kupić coś takiego. Chyba może by to nawet i taniej wyszło. Mniej na pewno roboty, bo to tylko wstawiam jeden kabel do solarów, jeden kabel do zasilania od zapalniczki samochodowej, no tylko chyba by trzeba przypinać albo zrobić jakieś takie urządzenie, które no przypina jedno na drugie. Taki panel albo nawet taki panel normalny na dachu zamontować i taką bazę. Jeżeli taka baza jedna by nie starczyła, a w zupełności, tak jak my już 2 lata jeździmy, to nam ta 600 wystarcza, R600, ten powerbank, to powiem Wam szczerze, że coś takiego 1800 myślę, że w zupełności wystarczy. I tak to wygląda. Do tego można by było sobie właśnie dokupić tą dodatkową baterię i dwie takie baterie. Myślę, że to już by naprawdę... Lodówka na tym małym chodzi 10 godzin, a na tym może przyniosę lodówkę, zobaczymy ile godzin ciągle będzie pracować. Przyniosłem lodóweczkę, podłączyłem pod 12 V. Panel rozłożony. Kurczę, słońce odbija. Może przedstawię tak. O, tak będzie lepiej. Panel ładuje. Włączamy zasilanie lodówki. O, lodówka piknęła. Coś tu się dzieje. Ustawimy na najmniejszą moc, żeby ona najmocniej chodziła. I co tutaj się dzieje? - 23 W, 5 pobiera lodówka, no ale to się jeszcze rozkręca. No i tak, zobaczcie, lodówka pobiera max 29 W. Z tym, że teraz jest no, ustawiona z temperatury, ma 14 stopni, jest z temperatury takiej pokojowej, no garażowej można powiedzieć. Powerbank jest podpięty pod solar i przy takim słońcu
no ładnie świeci, mocno. Tylko że nie jest solar, zobaczcie, solar, żeby był prosto ustawiony do słońca, to słońce by musiało być tam, a słońce jest tam. Także jest tak trochę po skosie. Ale 133 W ładuje solar, 18 w tym momencie pobiera lodówka. Także w zupełności jest to w stanie taki solar wyrównać zużycie, nawet korzystając z innych urządzeń. A teraz jeszcze odepnę solar i zobaczymy. I zobaczcie, lodówka pokazuje 1 dzień będzie chodzić. Czyli to chyba pokazuje do 12 godzin, czyli powiedzmy, że 24 godziny będzie to chodziło. I wiadomo, że będzie chodziło dłużej, bo lodówka jak się schłodzi, to ona się będzie wyłączać, włączać. Także na pewno będzie mniejsze zużycie tego prądu. Chociaż i tak teraz 17-20 W. No nic nie wiem, że ona tak mało ciągnie. Także lodóweczka, jakbyście chcieli, to jest coś takiego. Jedna chyba z najtańszych na znanym portalu internetowym polskim. I naprawdę ja jestem z niej mega zadowolony. Super chłodzi. No i tak to wygląda. Macie podgląd. Jeszcze podepniemy raz solar. Tu pyk. I zaraz powinno się pojawić ładowanie ze słońca. A taki test, ile wytrzyma lodówka na nim bez żadnego ładowania, to zobaczymy na zlocie kajakowo. Oczywiście jak przyjedziemy. Mam nadzieję, że tak. Ale zobaczcie, już słoneczko daje nam energię. Także myślę, że nawet budując camperbusa, campervana, spokojnie takie coś nawet jedno wystarczy. To ma 1800 W. Montując do tego lodówkę i bolier, tak, żeby podgrzać ciepłą wodę. Te boliery mają 800 W chyba. To w zupełności to wystarczy. Taki panel 130 W to w godzinę spokojnie, no nawet niech będzie 2 godziny na ładowanie od 0 do 100%, że w zupełności to wystarczy. Ja budując campervana nie bawiłbym się w żadne tam urządzenia, tylko po prostu takie coś, wszystko w jednym, rozprowadzić tylko kable do przodu, do tyłu, żeby było ładowanie. I myślę, że w zupełności wystarczy takie coś. No ale oczywiście mogę się mylić. Ja osobiście bardzo szczerze polecam Wam to urządzenie. Chociaż tak, jeszcze nie mam dokładnie przetestowanego tego powerbanka, ale ten R600 mam przetestowany i jestem mega zadowolony. S300, tak jak mówiłem w odcinku Black Friday, troszkę gorzej, ale już tam widziałem, że go pozmieniali, już jest troszkę inny i ten nowy może być dużo lepszy. Nie pod względem ładowania, tylko tamten ładowanie takie sieciowe, trzeba było zasilacz mieć do tego specjalny, a ten nowy już widzę, że jest to poprawiony i jest w ten sam sposób ładowany jak każdy inny. Ale ja szczerze polecam R600 na dzień dzisiejszy. Mam przetestowany już 2 sezony i naprawdę jest mega fajny. Ten na razie no jestem zadowolony, no ale to są pierwsze testy, a prawdziwy test będzie na zlocie kajakowo, w Kajakowie. Znaczy kemping kajakowo. I tam się nim pobawię trochę więcej, 3 czy 4 dni będę miał czas, żeby się bawić. Będzie na pewno podpięta lodówka pod niego i tam będziemy sobie testować. Pamiętajcie, że w opisie filmu macie link do tego powerbanka i kody rabatowe. Rabat na hasło niewiadów jest 10% taniej, a teraz warto obserwować stronę All Powers, bo są dosyć często kody rabatowe na Dzień Kobiet, na Black Friday, na świąteczne były, także warto sobie oglądać i naprawdę ja szczerze polecam. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!